Wital na pewno był bardziej otwarty na zawodników, sporo z nami rozmawiał. Krzyczał? Tak, krzyczał. Lubił sobie pokrzyczeć szalupka. Byłeś ulubieńcem? Masz takie poczucie? Albo ktoś był ulubieńcem u Witala? Myślę, że śmiali się, że jestem synkiem trenera. Wybiera się to dla rozwoju, dla kasy właśnie, dla pieniędzy? Dla pieniędzy. Nie, Słuchajcie, ja już mamy miałem ciężko, milion nie? wiadomości w telefonie. Pierwszy telefon, jaki wykonałem, to wykonałem do swojej mamy i mówię: mamo, w sensie, dlaczego ty nic mi nie mówisz? A ona mi mówi: chciałem, żebyś się wyspał przed podróżą. Nie powiem kto, nie powiem gdzie i jak, ale ktoś powiedział, że no, Szalpuk zagrał kilka dobrych meczy we Włoszech, a teraz jeździ tylko na nazwisku. No to dla mnie jest czysty hejt. Jeniu się pierwszy zbadał, a ja się zbadałem drugi i pokazało 0,5 promila w wydychanym. Volleyball Motor Skills. Wszystko o przygotowaniu motorycznym siatkarzy i siatkarek. Cześć, to jest Volley Break. To jest program, w którym opowiadamy o siatkówce, o tym, czego na boisku nie widać. A naszym gościem jest Artur Szalpuk. Witaj. Cześć. Słuchaj, a ty masz 27 lat. Czy szczyt twojej kariery to masz już za sobą, tak można powiedzieć? Czy jesteś jak Bartek Kurek i po prostu jeszcze przyjdziesz, pokażesz wszystkim? Mam nadzieję, że jestem gdzieś dopiero w połowie drogi i ten szczyt jeszcze przede mną i wszystko, co najlepsze w siatkówce jeszcze mnie spotka. Jak patrzę na swoich starszych kolegów, mają chyba po 35-34 lata, nie chcę im wypominać, ale dalej grają. Ale mają tyle, no Tak, mają tyle i dalej grają świetną siatkówkę, więc też do tego będę dążył. No dobra, ale czy to jest tak, że jednak masz poczucie, że dużo cię ominęło w karierze przez te 7, 8, 10 lat właśnie? Nie, mam poczucie, że przeżyłem, rozegrałem wiele fajnych meczów i fajnych turniejów, bo tego było bardzo sporo. Rok temu, w sumie już prawie 2 lata temu, miałem pierwszy raz dopiero wolne wakacje w swoim życiu, więc nie czuję, żeby coś mnie ominęło. A czy ta kadra, którą dzisiaj buduje Nikola Grbicz, ty czujesz się, albo czułeś się chociaż przez moment pominięty w tym wyborze, w tej selekcji? W sumie nie zadawałem sobie takiego pytania, czy czułem się pominięty. Na pewno pierwszy raz nie czułem się jakby częścią tej drużyny po powołaniach, bo gdy chłopaki jeszcze grali na igrzyskach, tam byli jakby wszyscy moi ludzie, że tak to nazwijmy, z którymi przeżyłem wiele wspólnych chwil, a tutaj nie miałem takich odczuć i po prostu byłem klasycznym kibicem, który wspierał tą reprezentację i swoich znajomych z pracy bądź kolegów. Słuchaj, pogadajmy o Ukrainie. Ty poszedłeś tam, bo jak mówiłeś w jednym z wywiadów, to była propozycja finansowa, która wyróżniała się na tle innych. Co to oznacza, kiedy tak jest? Że druga inna propozycja jest 2 razy niższa. Jesteś w stanie dzisiaj mówić o jakimkolwiek pułapie tego? Nie, wolałbym nie. Okej, no to w takim razie to dlaczego wybiera się taki klub? To znaczy wybiera się klub, druga siła, jeżeli chodzi o ukraińską ligę, chyba tak można byłoby powiedzieć, ale wybiera się to dla rozwoju, dla kasy właśnie, dla pieniędzy? Dla pieniędzy. Ja wtedy zostałem bardzo szybko ucięty z kadry przed igrzyskami, bo nie grałem połowy sezonu w Warszawie z różnych powodów. I gdy zostałem odcięty jakby od tej kadry i wiedziałem już, że nie pojadę na igrzyska, powiedziałem: dobra, okej, co jeszcze? Teraz już można
tylko zarabiać pieniądze. I stwierdziłem, że okej, zróbmy to. I teraz wiem, żebym nie podjął takiej decyzji, ale musiałem się tego nauczyć. To dlaczego nie podjąłbyś takiej decyzji, to zapytam za moment. To gdzie jeszcze mogłeś pójść? No bo miałeś pewnie inne propozycje. Tak. Miałem iść do Turcji tak naprawdę. Najprawdopodobniej tam. Miałem również propozycję z Plus Ligi, mogłem jeszcze czekać. Tam też jeszcze takie kwestie logistyczne decydowały o tym, że zdecydowałem się na Ukrainę. Zapowiadało się fajnie, że może to być fajny projekt, ale okazało się, że nie. Okej, to dlaczego w takim razie dzisiaj podjąłbyś inną decyzję? Wiedząc oczywiście o tym, co się tam w międzyczasie wydarzyło, ale dlaczego w takim razie podjąłbyś inaczej tę decyzję? Kurczę, ja widzę po sobie, jak z każdym miesiącem, z każdym rokiem się zmieniam jako siatkarz i jako człowiek. Pieniądze są ważne, ale ja też gram siatkówkę dlatego, bo lubię grać. Lubię rywalizować, sprawia mi to dużą frajdę, a granie tam nie sprawiało mi frajdy, więc to było bardzo proste, że no to nie jest dla mnie. Może kierunek azjatycki na pewno jest dużo ciekawszy, bo tam jest to wszystko dużo lepiej zorganizowane i na to się nie zamykam, ale w takie miejsce, nazwijmy to egzotyczne. Jak na Egzotyczne siatkówkę? sportowo. No właśnie. Tak, egzotyczne sportowo, po to, żeby tylko zarabiać pieniądze, to nie. To jakie jest w takim razie życie na Ukrainie? No bo gra, siatkówka to jedno, ale jakie to życie było dla Ciebie tam, na miejscu? Fajnym doświadczeniem wyjechać za granicę, być totalnie sam, poznać wszystkich nowych ludzi dookoła, chociaż nie byłem totalnie sam, bo sztab mieliśmy polski, który znałem. Zabranie ze sobą psa, non-stop razem, organizacja wszystkiego. Jakby to mi dużo dało jako takiego spojrzenia właśnie na życie i też docenienia tego, co mamy tu w Polsce, bo ja jako warszawiak, przeprowadzając się na ukraińską wieś, no to jest duża dysproporcja. No to właśnie, jak się tam mieszka, czym się jeździ, jak wygląda dzień dla Ciebie, jak to nie jeździ się wyglądało? ciągnikami ani nic. Ja miałem służbowy samochód po prostu i wygląda tak naprawdę tak samo jak teraz moje życie w Warszawie, kiedy trenuję, bo masz 2 treningi, ja mam 2 treningi, 3 spacery z psem, jem, drzemię i wieczorem czytam książkę czy oglądam serial. Przychodziłeś tam jako gwiazda, mogłeś poczuć się, że przychodzi zawodnik z mega mocnej ligi do jednak, jak powiedziałeś, egzotycznej ligi, no i wprowadzi jakąś taką siatkarską, sportową jakość? Takie miałeś poczucie? Ja się nigdy nie czuję jako gwiazda, ale czułem się jako ten, który może wnieść dużo więcej doświadczenia do tej drużyny i może pomóc, a także pokazać tym chłopakom, na czym polega profesjonalizm siatkarski. Okej, no to czy twoi koledzy z drużyny, którzy tam zostali dzisiaj, a mówię o wydarzeniach związanych z agresją Rosji na Ukrainę, oni walczą dzisiaj o swój kraj? Masz takie informacje od nich, kontakt z Ja z nimi? nimi jestem w kontakcie, w ogóle oni byli teraz tutaj już 2 razy w Warszawie, bo grają w Challenge Cup jako epicentr Podolany. Tam liga normalnie funkcjonuje i grają i żaden z moich kolegów nie jest na froncie, bo to też nie jest... To też nie jest takie proste, żeby znaleźć się tam na froncie, bo tam tyle osób chce walczyć, że mają przepełnienia w jednostkach z moich informacji. Poza tym no ja się cieszę, że oni jednak dalej grają w siatkówkę, a nie są na froncie. No ale jednak liga tam musiała zostać zatrzymana, więc gdy zeszły o tym informacje, one dotarły również do ciebie, no to co wtedy? Jest, nie wiem, popłoch, co dalej z moim Tam- kontraktem, co wtedy? Nie no, ja jak byłem w Ukrainie, mówi się w Ukrainie, a nie na Ukrainie, oni bardzo przywiązują do tego uwagę. Byłem w Ukrainie, to wybuchła wojna i już wcześniej dochodziły mnie różne słuchy. Bardzo dużo ludzi z Polski, moich znajomych pisało do mnie: Szalupa, wracaj, w ogóle co ty tam robisz, wracaj. Ale tam był taki zadziwiający spokój, że chyba nie wierzyli, że coś takiego może się wydarzyć.
No i co, ja tego samego dnia, jak wybuchła tylko wojna, spakowałem wszystko w 3 godziny, połowę rzeczy zostawiłem swoim ukraińskim kolegom. Wziąłem Lunę, mojego psa, Sunię, kumpla z Bośni i wsiedliśmy w samochód i do Polski od razu wyjazd, a potem się zajmowaliśmy jakby innymi sprawami, ale to już były takie drugorzędne rzeczy, z którymi nawet do teraz jeszcze się nie borykam, tylko próbuję rozwiązać. No to czy oprócz jakby tych załatwiania tych takich siatkarskich rzeczy, ty jako obywatel czy obywatelsko zdarzyło ci się pomagać, wysyłać właśnie tam do chłopaków jakieś rzeczy, jakby włączyłeś się w taką akcję pomagania? Jak ja wróciłem do Warszawy i zobaczyłem, jak my Polacy pomagamy, od razu zgadałem się ze swoimi bliższymi przyjaciółmi, którzy już wtedy pomagali i dołączyłem do nich i wpadłem w taki wir, że robiłem naprawdę sporo. Bardzo się cieszyłem, że mogę pomóc i robić jak najwięcej dla nich. Ale po 2 tygodniach, dogadałem się później z Warszawą, że jeszcze wrócę na sezon, zacząłem trenować i jeszcze tu pomagać. No, było ciężko, jakby to wyniszcza psychicznie i podziwiam ludzi, którzy nawet do tej pory dalej pomagają, bo to jest ogromna praca, trzeba mieć ogromne serducho i trzeba też umieć w tym zachować umiar, bo inaczej się wyniszczysz. Powiedziałeś, że w 3 godziny się spakowałeś, czyli jednak tam 4, na miejscu, 5. no powiedzmy, no ale jednak tam na miejscu, wyobrażam sobie, że ta atmosfera, no, nerwowa to chyba małe słowo, ale popłoch trochę? Kurczę. Popłoch. Tak to wyglądało? Wstałem o 8, o 15 ruszyłem ogólnie, więc raczej wtedy to jeszcze do mnie wszystko nie dochodziło tak naprawdę. No ale łapiesz za telefon, piszesz do rodziców, Nie, słuchajcie, ja już mamy miałem ciężko, milion nie? wiadomości w telefonie. Pierwszy telefon, jaki wykonałem, to wykonałem do swojej mamy i mówię, mamo, w sensie, dlaczego ty nic mi nie mówisz? A ona mi mówi, chciałem, żebyś się wyspał przed podróżą. Wow. Bo już wiedziała, że ja miałem tam milion wiadomości, co się dzieje i zacząłem się pakować, pojechałem do klubu, usłyszałem, co oni tam planują. Oni byli tam przerażeni, ale klub jeszcze próbował trochę, bo mieliśmy w klubie wojskowego. I on troszkę, nie powiem, że bagatelizował, ale chyba nie spodziewali się, że to się naprawdę wydarzy i że w takiej skali. Mówię tu o normalnych obywatelach, tak? Bo jakby Ukraina pokazała, że była na to gotowa tak naprawdę. Więc no ja w ciągu jednego dnia zdążyłem się spakować, wsiąść w samochód, przebrnąć przez 5-kilometrowy korek na granicy, przejechać Polskę i o 5 rano następnego dnia, czyli przez 24 godziny dojechać do swojego domu w Warszawie. Jeżeli nazwiesz to popłoch, to był popłoch. Jeżeli zapytasz mnie, ja powiem ci, że wtedy jeszcze nie wiedziałem, co mnie tak naprawdę spotkało i po prostu sobie jechałem do domu. No jakoś tak, no jechałem do domu, wracałem do domu. To jeszcze odnośnie powrotu do Warszawy, to znaczy do klubu, do gry tutaj. Jeżeli byśmy nie znali tego kontekstu i tego, że zostawiłeś klub ze względu na te wydarzenia tam, no to czy to nie jest tak, że najpierw odchodzisz z Warszawy, idziesz do klubu jednak dla pieniędzy, o których powiedziałeś, a potem do Warszawy wracasz? Trochę to przypomina, nie wiem, historię o synu marnotrawnym. Nie miałeś takiego poczucia, że wracasz trochę na tarczy? Na tarczy? Nie, broń Boże. Ja wtedy akurat Warszawa biła się o 8. I byłem... Nikt ci tak nie powiedział w klubie, że tutaj pojechał, a teraz wraca? Nie, to nie było tak, że oni mnie przygarnęli jak zbitego pieska. Dobra, nie masz gdzie grać, to chodź. Ja bym sobie poradził, ja bym znalazł sobie. To było raczej, dla mnie to było takie naturalne, że wracam do Warszawy, wiesz, tu wojna, tyle tych przygód i też trochę moja głowa szukała gdzieś spokoju, a Warszawa to jest moje spokojne miejsce, bo ja jestem stąd. No ale to było raczej takie, no dobra, Szalupa, to chodź do nas, nam pomożesz. To, że potem z tej pomocy sztab szkoleniowy nie skorzystał albo coś, no to nie jest moja decyzja, ale myślę, że tam nam brakowało jednego punktu i myślę, że gdyby może dostał większą szansę, to jednak w tych play-offach byśmy się znaleźli. Twój ojciec przecież był siatkarzem. Tak. Jakby wiemy to i łatwo to znaleźć, ale on cię zaprowadził na halę. Przecież wy graliście chyba w Olsztynie bodaj razem przez moment.
Nie, ja nie jestem taką fajną historią jak Bartek Kurek, okej. że grał ze swoim tatą. Mój tata grał w Olsztynie, grał w Jastrzębskim, grał w Legii Warszawa. I ja tutaj, właśnie niedawno mieliśmy trening na Osir Bemowo na ulicy Trauguta. To jest hala, gdy miałem 3 lata. Ja chodziłem z tatą codziennie na treningi i ganiałem za piłkami i przynosiłem tam 3 lata chłopakom. to byłeś taki? Czy... No nie, no byłem Wyższy bardzo... niż- Nie, ja późno urosłem. Chodziłem, pamiętam nawet, tam była taka dziura w płocie, przez którą zawsze codziennie przechodziliśmy. Tam teraz jest mnóstwo bloków, już w ogóle tej trasy nie ma, bo tam były pola wtedy, a tata mnie zaprowadził na halę. Zawsze graliśmy razem w siatę, różne formy, balonem na dywanie, przez płot na wakacjach, non-stop, więc tak naprawdę pierwsze podrygi siatkarskie to były z tatą. I tata potem mnie zaprowadził do MDK-u na treningi. Ja po pół roku to zostawiłem w 4. klasie, no bo jak? Będę chodził w 4. klasie non-stop, komputer był, te sprawy i w 6. klasie sam znowu się odezwałem, że chciałem znowu grać i wtedy już zostałem. Słuchaj, chcę cię zapytać o media, bo jednak w tych mediach można było cię na przestrzeni kariery i nadal można cię znaleźć. Czego nie lubisz po stronie mediów, dziennikarzy, komentatorów? Zderzyłeś się z hejtem w swoim życiu, tak internetowo albo w jakikolwiek inny sposób? Ja uważam, że spotkałem się z dość dużą krytyką w swoim życiu. Słusznie ze strony mediów? Masz takie poczucie? Czy słusznie? Pewnie niektóre były zasłużone, tak jak po czasie patrzę, ale też czasami jest, myślę, forma przekazu tej krytyki, bo czasami widać, jak ktoś chce wylać na ciebie po prostu wiadro pomyj, a jak ktoś chce konstruktywnie cię skrytykować. Tak pierwszy z brzegu, no nie powiem kto, nie powiem gdzie i jak, ale ktoś powiedział, że no Szalpuk zagrał kilka dobrych meczy we Włoszech, a teraz jeździ tylko na nazwisku. No to dla mnie jest czysty hejt, bo to jest po prostu jeden wielki bullshit, tak mnie określając. Jakie różnice widzisz w kadrze Witala Heinena i Nikoli Grbicza, tak z perspektywy obserwującego z jednej strony, a z drugiej strony gościa, który w tej kadrze był? Chodzi mi o samych trenerów, o myśl szkoleniową. Z jednej strony złoto, z jednej strony niezłe wyniki, charyzmatyczny trener, no a tutaj mamy Mistrzostwa Świata i srebro, no i potencjalnie Paryż, czy igrzyska, w których Nikola Grbicz będzie miał chyba swoją taką najważniejszą próbę. Tak, gdzieś się przyjęło w Polsce, że te igrzyska to są najważniejsze próby i to jest najważniejsze. Moim zdaniem przez to troszkę umniejszamy innym turniejom. Może one są mniejszej kategorii, ale medale Mistrzostw Świata to też jest dalej wielka sprawa. Medale Mistrzostw Europy też to jest dalej wielka sprawa. Medale Pucharów Świata też to jest wielka sprawa. To są wielkie imprezy, na których bardzo ciężko jest zdobyć te medale, a my tak ślęczymy, brakuje nam tego medalu na tych igrzyskach, dlatego tak tyle o tym mówimy, tak mi się wydaje. I gdybym miał je porównać, to nie jestem w stanie, bo byłem w drużynie Witala, wiem jak to wygląda od kuchni, a tutaj mam tylko informacje od chłopaków, tak? Ale też nauczyłem się gdzieś, żeby swoje zdanie wyrabiać samemu, a nie żeby czerpać z wiedzy innych, czyli jakby te informacje, które mam, nie są porównywalne. Wydaje mi się tak na szybko, to Wital na pewno był bardziej otwarty na zawodników, sporo z nami rozmawiał. Krzyczał? Tak, krzyczał. Lubił sobie pokrzyczeć szalupka i potem tam się dostawało po uszach, ale taki był. Ja bardzo, bardzo miło wspominam ten czas w kadrze. Byłeś kiedy Wital był trenerem. ulubieńcem? Masz takie poczucie? Albo ktoś był ulubieńcem u Witala? Myślę, że śmiali się, że jestem synkiem trenera, ale czy byłem jego ulubieńcem, trzeba by go zapytać. Ja nigdy nie zauważyłem, żeby mnie jakoś specjalnie traktował. No ale to, jeżeli była taka opinia, że byłeś wspomnianym Ale- synkiem trenera, tak. no to skąd się to wzięło No przecież? bo to jest wszystko żartobliwe, tak? To jest wszystko żartobliwe, że próbujesz kogoś uszczypnąć i wtedy zwracasz na to uwagę, jak trener cię pochwali albo coś, albo daje ci większy kredyt zaufania, to wtedy zawsze takie żarty w szatni przychodzą. Słuchaj, a czy ty w takim razie jako zawodnik, doświadczony zawodnik, zresztą mówiłeś już o tym, zmieniłeś się jednak na tyle na przestrzeni tych lat swojej kariery, że jesteś w stanie dzisiaj
przed kolejnymi turniejami bić się o miejsce z Leonem, Semeniukiem, Olkiem Śliwką, Bartkiem Bednożem może. Ja do tego dążę, ale jakby chodzi o to, żeby robić chyba małe kroki i aktualnie trwa sezon Plus Ligi. Przytrafiła mi się kontuzja, więc skupiałem się na tym, żeby z niej wyjść, a teraz będę się skupiał na tym, żeby dobrze grać i zobaczymy, dokąd mnie to doprowadzi. Ja Ale wprost, oni są lepsi od ciebie dzisiaj, czy nie? na ten moment? No. Tak. Myślę, że tak. I mam tego świadomość, ale myślę, że ciężka praca, dobre treningi, dobre granie i można wszystko zniwelować. Często też to zależy, w jakim miejscu, o jakim czasie się znajdujesz i może się naprawdę wszystko zmienić, więc naprawdę wierzę w to, że przy tym, jak sobie założyłem, że będę pracował, mam swoje cele rozpisane, krótkoterminowe, długoterminowe, ale staram się skupiać na tym, co tu jest teraz, a do czego mnie to zaprowadzi, to zobaczymy. Jak myślisz o igrzyskach, o Paryżu, to widzisz tam siebie już dzisiaj? To znaczy na przykład idziesz na trening z myślą o tym, że dzisiaj trenuję po to, żeby zrobić ten mały krok, żeby się zbliżyć właśnie do tego turnieju? Nie, w ogóle tak nie myślę. Jak idę na trening, myślę o tym, żeby zrobić dobry trening, żeby podrzucić dobrze tą piłkę, żeby ustawić dobrze ręce do bagera, więc jasne, powinienem powiedzieć tak, myślę. Każdego dnia myślę tylko o tych igrzyskach, ale tak nie jest. To by mnie zjadło strasznie od środka i nie byłbym w stanie funkcjonować. A jeżeli chodzi o igrzyska, to ta drużyna na igrzyska już tak naprawdę istnieje i będzie do niej bardzo ciężko się wbić. Ja zdaję sobie z tego świadomość, bo to już jest, widać, że jest zarys tej drużyny i to wszystko już jest przygotowane pod ten turniej. Chcę cię zapytać o Olka Śliwkę, z którym przecież znacie się, no popraw mnie, co najmniej od połowy życia pewnie, chyba gdzieś tyle. Nie wiem, w jakim wieku gra się TNO. Wydaje mi się 13-14 lat i potem poznaliśmy się w Spale, więc to już jest tak, połowa życia. No to znając jego wszystkie przecież dobre i złe, słabsze strony na boisku, czy ty dzisiaj nie czujesz takiej rywalizacji, jakiejś takiej zazdrości? Przecież to jest gość, z którym ja grałem, wiem dokładnie jak on gra i mógłbym go w każdej chwili zastąpić? Zazdrości? Broń Boże. Raczej kiedy on gra dobrze albo bardzo dobrze, to jestem z niego mega dumny i tylko mu kibicuję. A nawet na zasadzie takiej uszczypliwości, nie wiem, SMS-ów po meczu, słuchaj, ale tutaj sęka złapałeś, ale drewno, coś takiego? Nie, raczej typu, ale zaatakowałeś, ale super to zrobiłeś, raczej wspierając się. To jeszcze o świętowanie po mistrzostwach chciałem cię zapytać i o hotel, w którym podobno się zrobiło bardzo gorąco, no i że przez moment nawet był pożar. To jest dobra. Świętowanie po Mistrzostwie Świata było... Bardzo miło je wspominam. Pożaru chyba nie było, a może był, ale gaśnica została odpalona. No wiadomo kto to zrobił, teraz Ja już wiem. po latach można powiedzieć. Ja chyba. wiem, ale nie będę Ale mówił. po latach, To nie byłem ja, no. to nie byłem ja. To kto też to nie był, to możesz wymienić ich wszystkich i zostawić I zostanie ta osoba. Nie obrazi się pewnie. Wiesz co, chciałbym to powiedzieć, ale jest taka jakaś, nazwijmy to niepisana zasada, że tego nie powiem. Ale mam nawet takie zdjęcie w ulubionych, kiedy już po tym, jak ta gaśnica została odpalona, Jeden z czołowych siatkarzy kadry. no jeden z tej 14, która zdobyła Mistrzostwo Świata. No i co, i przyjechała policja, trzeba było się wytłumaczyć? Jak to wyglądało? Straż pożarna? Nie, musieliśmy zapłacić za tą gaśnicę. Oj, Tak. i wszyscy się zwróciliście, tak? Tak. No to tak bardzo po koleżeńsku, tak dżentelmeńsko. My jesteśmy dżentelmenami i jesteśmy dobrymi kumplami. Byliśmy w tamtym momencie. Jak to jest, że do rzecznika naszej reprezentacji mówisz wujku? Jesteście rodziną? O co chodzi? Już nie mówię wujku, mówię Mariusz. A, okej. Jak- Ale mówiłeś. Tak, mówiłem wujku, jest to mój wujek, którego znam odkąd byłem taki mały, jak byłem dzieckiem. To jest z tego, że mój tata grał z Mariuszem Szyszko, od razu wyjaśnijmy, którego pozdrawiam. Grał w siatkówkę w Olsztynie wspólnie i byli bardzo dobrymi kumplami, wręcz przyjaciółmi i kontakt został im do teraz. I gdzieś nasze rodziny
już odkąd ja byłem najmłodszy się znały i spotykały, więc dlatego mówiłem do niego wujku. A z państwem Drzyzga i Fabianem jednocześnie też się tak znałeś? Fabian Drzyzga był na moich pierwszych urodzinach. Pierwszych takich, że byłeś roczek, serio? Tak, tak. Fabian Drzyzga był na moich pierwszych urodzinach. Do pana Wojtka nigdy nie mówiłem wujku, bo z nimi się dużo rzadziej widzieliśmy, ale mam przybłyski nawet jak tam gdzieś się spotykaliśmy. Tutaj historia była chyba taka, że pan Wojtek Drzyzga był trenerem mojego taty. Ale wiem, że Fabian był na moich pierwszych urodzinach. Mam zdjęcia. Słuchaj, a ja cię chcę zapytać w takim razie o trochę zawodników i trochę jednocześnie o ciebie, czy zawodników z kadry, no bo i z topowych klubów, i z kadry, jak wpisujemy sobie właśnie w wyszukiwarkę, to tam bardzo często wyskakują dziewczyny polskich siatkarzy. A mam wrażenie, że ty chyba od tego stronisz, to znaczy, że nie pokazujesz się, albo nie pokazywałeś tego swojego prywatnego życia. Ja na ile? Znaczy... Czy dostałeś zakaz po prostu? Powiedziała, słuchaj, nie możemy, nie chcę. Ja aktualnie jestem singlem. Po mistrzostwach, jak robiłeś wywiad chyba dla Przeglądu Sportowego, czy dawałeś wywiad, to powiedziałeś coś takiego, że teraz będziesz kurą domową, a ona będzie chodzić do pracy. Wiesz, wydało mi się to takie w ogóle mega ludzkie, nie? Że wiesz, tutaj siatkarz, ale jednak gotowanie. Tak. Jak w ogóle jest u ciebie z takimi, wiesz, rzeczami? Masz dwie lewe ręce w ogóle w kuchni, w sprzątaniu, czy jednak umiesz? Wiesz co? Thermomix ułatwił mi sprawę. Jak wszystkim. No właśnie, więc kiedyś miałem dużo większą zajawkę na to, ale dalej gdzieś tam lubię dla siebie ugotować, ale raczej szukam takich przepisów, które mogę zrobić dość szybko. Z racji z tego, tak jak mówiłem, na przykład wczoraj, nie wiem, załóżmy, że dzisiaj jest środa, wczoraj był wtorek, tak? I wczoraj miałem dzień taki, że miałem 2 treningi, 9, 15 i tam naprawdę czasu na cokolwiek jest bardzo mało, więc szukam takich przepisów, że mogę bardzo szybko... Halo, kebab, coś takiego? Nie, kebaba Halo, nie pizza? jadam. Kebaba nie jadam. Pizzę się zdarza. Nie. Raczej jeżeli robię, to robię makaron z sosem na wieczór, jakąś sałatkę i rano jajecznicę z warzywami. Więc nie jestem top szefem. Mam przyjaciół spoza siatkówki, którzy są top szefami, więc jak chcę zjeść coś super, to po prostu do nich się zgłaszam, a ja sobie po prostu pomagam Thermomixem i czasami coś ugotuję. Cześć Arturku. Chciałem się Ciebie zapytać i tak jakby zgłębić tą wiedzę, czy to prawda, że w te wakacje, korzystając z wolnego czasu, że po raz pierwszy chyba nie byłeś na kadrze, skupiłeś się bardzo mocno na mobilizacji bioder, także postarałeś się je rozruszać, żeby w sezonie żadna kontuzja Cię nie dopadła w związku z biodrami. I wiem, co Patryk ma na myśli. I tak, to była prawda. Generalnie, gdy nie pojechałem na kadrę, to stwierdziłem, że będę po prostu robił te rzeczy, na które nigdy wcześniej nie miałem czasu. Jeżeli chodzi o ruchy bioder, to chodzi o tańczenie, bo lubię sobie potańczyć, czy to na koncertach, czy w gronie swoich znajomych, czy jak zdarzyło mi się pójść na jakąś imprezę. Więc moje biodra są w porządku po tym okresie. Ale jeszcze Patryk ma taki fajny dar, bo on tak fajnie zadaje te pytania, że od razu chce ci się śmiać. Więc myślę, że Patryk nawiązywał do tego, że po prostu w wolnym czasie korzystałem z życia. Czy Michał Kubiak to jest gość taki serio wybuchowy i oprócz tego, że znamy go oczywiście z kapitalnej gry na boisku, świetnych występów, no to ta historia dotycząca jego konfliktów, w dużym cudzysłowie, z reprezentacją Iranu albo poszczególnymi zawodnikami, jednak jakoś tam się mocno na nim odbiła. I to jest tak, że to jest naprawdę taki wybuchowy gość? Nie, Nie jest? to jest super gość. Ja Michała bardzo, bardzo lubię. Wiele razem przeżyliśmy, wiele razem wspólnie graliśmy. Wiele razy mi pomógł. Ja byłem bardzo młody, wchodziłem do kadry. On tam już był, jej kapitanem jeszcze nie był, ale później chyba się został, z tego co pamiętam, bo był Karol Kłos, ale Karola nie było. Jest to super gość, który na boisku, tak, on tego tak nie nazywa. Jakby widać czasami, że przychodzi mi słowo, że on się grzeje, ale on się nie grzeje, bo on jak ma tą
jakąś walkę z przeciwnikiem, to on zaczyna lepiej grać, to na niego lepiej działa. On nawet może próbuje przeciwnika wyprowadzić z równowagi. Więc w stosunku do mnie nigdy nie poczułem, żeby Michał był wybuchowy. Na pewno ma silny charakter. Tu mogę właśnie, bo też lubię to opowiadać, to już ten słynny 2015 rok, kiedy tym alkomatem byłem badany. Tak? Tylko żeby to zostało zaznaczone, ja tam miałem 0-0. No i Stefan Antiga ustawił mnie z Michałem. Kubi wtedy mistrzem świata był i odbijamy w parach i tam nie było takiego luźnego odbijania, że sobie wiesz, jak po sznurku ta piłka. Tam po prostu był odpał, musiałeś bronić ten. No i to ja zrozumiałem, odpaliłem w Michała. On gdzieś podbił tak, że no powiedzmy musiałem się bardzo wysilić, żeby pobiec do tej piłki, rzucić się, pewnie nawet bym jej nie obronił. Więc ja junior w nosie i okej, staję. I leci kolejna piłka, chcę zacząć, a Michał tylko tak stoi i się tak na mnie patrzy. Wiesz, ale tak patrzy typu i od razu zrozumiałem. To było takie coś, młody, do każdej piłki musisz. I wtedy to zrozumiałem, więc nie, jakby Kubi jest super, też go pozdrawiam. Nawet w te wakacje się widzieliśmy na kadrze C, więc tak. Olek Śliwka. Olek Śliwka. Super gość, znamy się już bardzo długo, poznaliśmy się na TNO, kiedy skopał mi tyłek Dolne Śląskie na Mazowieckie i później spotkaliśmy się na takim zgrupowaniu, gdzie wybierali chłopaków do Spały. I on poszedł do Spały, ja odmówiłem, ale gdzieś tam już potem zawsze się trzymaliśmy, spotykaliśmy się na kadrach juniorskich, wiele razem przeżyliśmy, graliśmy jeden sezon wspólnie, szkoda, że tylko jeden, wspólne czasy na kadrze, więc no tak, spokojny chłopak taki, spokojny chłopak, ale w połączeniu ze mną bardziej ożywa. Tomek Fornal. To Tomek jest Fornal. top zawodnik, myślisz, że to jest gość na następne kilka lat i w ogóle najlepszy zawodnik w kadrze, jeżeli chodzi o przyjęcie? Albo jeden z? Jeden z, tak. Zrobił na przestrzeni, odkąd ja go śledzę i znam w Plus Lidze, odkąd jak grał w Radomiu i teraz w Jastrzębiu, to jest topowy zawodnik, gdzie jak tak byś chciał obiektywnie spojrzeć, to ja nie widzę w nim słabych elementów. Jest bardzo zbilansowany, ale często jest tak, że czasami o kimś mówisz, że jest zbilansowany i ja w to się śmieję wtedy, no tak, bo nie ma żadnych atutów. A ja myślę, że u Tomka każdy element jest jego atutem, co nie? Jak oceniasz tę jego historię z Dodą? Z Dodo. To było śmieszne, to było bardzo śmieszne, ja się z tego uśmiałem. Znaczy, to nie było jakieś ofensywne, to było żartobliwe i bardzo fajne. Dobra, Fabian Drzyzga. Tak, to już powiedzieliśmy, że był na moim pierwszych urodzinach. Ja Fabiana też bardzo, bardzo lubię. Również wiele przeżyliśmy, również wiele meczów graliśmy. Jaki jest tak prywatny? Spoko gościu, naprawdę. No, ale myślę, że się dobrze rozumiemy. Gdy wspólnie graliśmy, zawsze można było iść w ogień i walczyć. Do tego uważam go za świetnego gościa, za świetnego gracza rozgrywającego, więc no to jest kolejny z moich kolegów. Tak. A masz z takich znanych gości z kadry albo kogoś, kogo nie lubisz, albo z kim nigdy nie miałeś jakiegoś takiego przelotu? Albo z kim może miałeś jakiś, nie wiem, zatarg kiedyś nawet? Mam tak, że Ktoś się, nie wiem, denerwuje, kiedyś, wkurza. kiedyś miałem tak, że miałem takie osoby i bardzo jakby przeżywałem, albo jak coś zrobili, to ja mówiłem, kurde, ale mnie to coś. Ale potem sobie zdałem sprawę, jakie to jest głupie, w sensie nawet jeżeli jakby nie muszę żyć cudzym życiem, a jak ktoś mnie nie interesuje, to po prostu nim się nie zajmuję. To powiedz kto. Nie. No jeden chociaż. Jak nie możesz Nie. powiedzieć, to powiedz. Jak nie mogę powiedzieć, to powiedz. Nie, myślę, że nie ma to sensu. Bardzo mało jest teraz takich osób. Bardzo mało jest takich osób. Tak na szybko w głowie mam tylko jedną, ale tu nie będziemy tego poruszali. Andrzej Wrona. Andrzej Wrona. Mój kapitan, jeżeli chodzi o trenowanie, przewodzenie. Mój kapitan, jak to zabrzmiało. Pewnie się Kapitan naszej drużyny.
Andrzej, pomimo w porządku gość i pomimo swojego wieku na każdym treningu daje 100%, za co go bardzo, bardzo szanuję, bo nie musiałby tak naprawdę. I z nim też można zawsze na boisku iść w ogień i nawet pomimo, że czasami w czymś możemy się nie zgadzać, jak to w drużynie, to wiem, że jak wyjdziemy na boisko, to damy z siebie maksa, ja i on. Karol Kłos. Karol Kłos. Oprócz tego, że śmieszek, no bo to wiemy. Śmieszek. TikToker, Instagramowicz, Gwiazda? Tak, masz takie poczucie? gwiazda. Na pewno jest, w sensie... Czy gwiazda w sensie gwiazdor? Masz takie poczucie? Nie, broń To Boże. jest to? Karol to jest naprawdę taka czysta dusza, bym nazwał. Ostatnio nawet słuchałem jego wywiadu z Kadziem. I oczywiście byłem nawet w szatniach, kiedy jak już się przelało, to powiedział, ale powiedział to komuś prosto w twarz, że co mu nie pasuje, a nie gdzieś za A plecami. kto jest taki z reprezentantów, z kadry, z ludzi, których znamy, że właśnie mówi tak, wiesz, prosto z mostu, nie pasuje ci, Kubi. bierzesz na stronę. Tak? A Bartek Kurek też tak jest? Też, myślę, że tak. Tylko to są zupełnie jakby inni liderzy, myślę. To jeszcze chcę cię zapytać o Mariusza Wlazłego. Tak. W takim razie. No z Mariuszem grałem 3 lata w... Kurczę, siatkarze to wszyscy są w porządku A ludzi. są nudni? Masz takie poczucie, że są nudni, to znaczy, że nie są kontrowersyjni? Tak, jesteśmy w porównaniu do piłkarzy czy gwiazd NBA jesteśmy, bo bardzo uważamy na to, co mówimy i potrafimy bardzo umiejętnie to wypowiadać, żeby nie było nic kontrowersyjnego. Ja nie mówię o tym, żeby mówić, byłem na imprezie, coś zrobiłem, albo żebyśmy zaczęli nagle rozbijać nasze samochody albo coś. To nikomu nie jest potrzebne, szczególnie, że nasza widownia to jednak są w większości młodzi kibice. I to Bartek powiedział, że jesteśmy gdzieś dla nich też przykładem. Ale chciałbym, żebyśmy byli tacy bardziej, to z NBA bym wziął, pokazywali swoją pewność siebie, czyli jak ktoś przychodzi i mówi do ciebie, że jesteś dobrym zawodnikiem, to ty mówisz tak, ja jestem dobrym, ja jestem najlepszy, ja jestem lepszy od tego, to bym bardzo chciał. A u nas jest tak, no, że ty jesteś lepszy od niego. No ja nie wiem, i on też jest bardzo, bardzo dobry, albo świetny mecz, zdobyłeś 31 punktów, miałeś 70% w ataku, jak Błaje ostatnio z nami i nie mówię, że on tak powiedział, ale tak, a my byśmy powiedzieli, no tak, ale bez drużyny nic bym nie osiągnął. I faktycznie bez niej nic byś nie osiągnął, ale też przecież zagrałeś super. W sensie jakby mogłoby być trochę więcej takiej pikanterii w tym wszystkim, albo po prostu moglibyśmy być bardziej w tym wszystkim sobą, a nie tak się trochę zakrywać pod przykrywką tych bardzo grzecznych siatkarzy. Mamy pytania do ciebie, pytania od twoich znajomych, przyjaciół, kolegów z pracy chyba też. Tych pytań jest 7 i jeżeli na któreś nie będziesz chciał odpowiedzieć, to możesz nacisnąć guzik. Z tym, że możesz to zrobić No tylko właśnie, jeden nie raz. mogę 7 razy. Tak, tylko jeden raz możesz to zrobić, Okej. także pomyśl o tej szansie, wykorzystaj ją mądrze po prostu. Pytanie od Wojtka Żalińskiego. O kurde. Czy to prawda, że podczas kadry u Stefana Antigi zostałeś zbadany alkomatem z wynikiem pozytywnym? To był mój pierwszy dzień na kadrze seniorów w reprezentacji Polski. Aha, i co się wtedy stało? I mieliśmy badanie alkomatem. Był dzień wolny, czyli ja przyjechałem, był dzień wolny, kolacja i następnego dnia rano po śniadaniu było badanie alkomatem. I poszedłem z Mateuszem Bieńkiem tam. Bieniu się pierwszy zbadał, a ja się zbadałem drugi i pokazało 0,5 promila w wydychanym. Wszyscy na siebie tak patrzą. Ja miałem tam z 20 lat. Ja to w ogóle w szoku. Bieniu to w podskokach od razu wyszedł z sali, żeby rykoszytem nie dostać. ani Żeby nie nic. było na niego, tak? No nie wiem czemu wybiegł, ale wybiegł od razu. Z kim? Z Bieńkiem. Zostawił mnie. No i tam ja wróciłem akurat z Baku, z europejskich igrzysk olimpijskich, to 2 dni później to było i Kaziu, statystyk pamiętam, zapytał się mnie, Szalupa, ty coś tam jakby waliłeś? Ja mówię, nie gdzie, jakby jak? I
kurczę, ja nawet teraz nie wiem, jak ja wtedy tak szybko na to wpadłem. Ja powiedziałem, pukałem usta tym takim płynem, żeby przemyć po prostu buzię. I mówię, może dlatego, może dlatego. Uwierzyli w to? Nie, powiedzieli, może, ale powiedzieli, że muszę wydmuchać 0,0. Przepukałem buzię, usta wodą, poczekaliśmy 10 minut i wydmuchałem to 0,0 i to było dlatego. No ale już tak patrzyli na ciebie, mówią, o, tu młody przyjechał. Nie, jakby myślę, że potem wszyscy się z tego śmiali, naprawdę. To do dzisiaj wszyscy wspominają mój debiut w kadrze z uśmiechem na ustach. Raczej nie byłem przez to nacenzurowany. No zdarza się, jakby skąd miałem wiedzieć, że pierwszego dnia na kadrze ktoś mnie alkomatem. Ja dzień wcześniej byłem na kolacji, zjadłem, nie wiem, sushi, steka i wróciłem. Nic nie, tam nawet piwa żadnego nie piłem. Przecież ja byłem przejęty tym, że jadę na kadrę seniorów, tu wszyscy starsi, których wcześniej w telewizji oglądałem. Ja tam chodziłem tak grzecznie jak mysz pod miotłą, a tu od razu pół promila. Pytanie od Bartka Bołądzia. Jak to jest, że przegraliśmy finał Młodej Ligi z juniorami Jastrzębskiego Węgla w 2016 roku? To jak to możliwe? No Bowie nie dźwignął tematu i dlatego przegraliśmy, z tego co ja pamiętam. Dobre. Tak, to było drużyna... Graliśmy w Czarnych Radom i zostaliśmy wysłani ja, Bartek Bołądź, gdzie byliśmy szóstkowymi w drużynie plusligowej, Łukasz Zugaj, Kuba Zwiech, Adaś Kowalski i chyba jeszcze Bartek Grzechnik albo ktoś. Generalnie pojechaliśmy tam prawie całą drużyną plusligową i graliśmy z juniorami Jastrzębia w Młodej Lidze, ale ta gra się nie kleiła i przegraliśmy 3-2. Ty dołożyłeś do tego cegiełkę, że przegraliście? Nie, ja dołożyłem cegiełkę do tego, że było 3-2, a nie 3-0. Więc tak, no na pewno... No, to tak nam trochę wstydu można było się najeść. Tam też chyba nie do końca byli sami juniorzy, ja nie pamiętam nawet. Ja nawet mam taką historię, że kiedyś w juniorach w MDK-u, gdzie byliśmy faworytem do grania w finałach, przegraliśmy z Jastrzębiem drugim i nawet nie awansowaliśmy do najlepszej ósemki w Polsce. No a potem się okazało, że tam w tym Jastrzębiu drugim grał Kwolo i inni tacy, więc teraz już nie ma Okazało się, że takiego mocniej. wstydu. Tak. Pytanie od Daniela Plińskiego, to trener reprezentacji Stalnysa. Czy nie żałujesz, że nie grasz w obecnym sezonie właśnie w Nysie? Nie, żartuję, nie będę. No ale już tego nacisnąłeś, korzystał. nie, to już teraz... Nie, to wiesz, to jest żartobliwe. Czy nie żałuję? Mam nadzieję, Danielu, że jeszcze kiedyś nasze drogi się spotkają i będziemy mogli wspólnie, będę mógł grać, kiedy on jest trenerem, bo już wspólnie w jednej drużynie graliśmy jako zawodnicy. Darek Gadomski, prezes Trefla Gdańsk. Czy już po blisku 10 sezonach, o czym też rozmawialiśmy, w najwyższej klasie rozgrywkowej, ufasz klubowym marketingowcom i doceniasz ich rolę w takim działaniu, funkcjonowaniu klubów? Coraz bardziej. A to kiedyś nie ufałeś? Czy nie ufałem? No ja myślę, że to dlatego, ja kiedyś nawet było takie nagranie po sezonie w Gdańsku. Mamy to nagranie. Powiedziałem, Nikt mi z marketingu nie będzie mówił, co mam robić. no w życiu bym teraz nie powiedział takich słów. Znaczy myślę, że to było w żartobliwym tonie, ale powiedziałem coś takiego i z każdym kolejnym rokiem coraz bardziej ich doceniam, bo oni też wykonują swoją robotę. Ja to tak traktowałem, jako ktoś chce mi specjalnie zabrać mój cenny odpoczynek lub coś. No a to nie jest tak, trzeba promować tą siatkówkę, nas jako osoby i klub i teraz dużo bardziej to rozumiem, więc doceniam, tak. Krzysztof Bieńkowski z Lechii Tomaszów Mazowiecki pyta, dlaczego po przegranej akcji robisz minę zbitego psa? To cytat oryginalny. Tak. Ja kiedyś bardzo dużo, znaczy teraz już myślę, że tak nie jest. Dalej jakby, kurczę, jeszcze nie odpowiedziałem na pytanie, już mam 3 myśli w głowie. Robiłem minę zbitego psa, ponieważ każdy błąd wcześniej w moim życiu, szczególnie jak byłem bardzo młody, było to dla mnie koniec świata i definiował mnie jako siatkarza. Teraz już tak nie jest i nie powiedziałbym tak. Ale kiedyś bardzo na mnie te błędy oddziaływały. W ogóle jak miałem 14 lat i grałem w siatkówkę pierwszy raz i przegrywałem, albo grałem słabo, to ja płakałem na boisku, co nie? To ja taki byłem. Teraz już tak nie jest, więc już nie ma więcej zbitego psa.
Pytanie od Patryka Szczurka o Grzegorza Łomacza i o ceremonię rozdania nagród u premiera. No i Patryk pyta, czy to była najlepsza fryzura Grzegorza, jaką widziałeś w życiu? Sorry, Gregor, ale naprawdę warto sprawdzić, poszukać tego, bo to... Możesz ją opisać tak był hit. w krótkich słowach? Tak, jak wylądowaliśmy na lotnisku, to redaktor Waniu określił ją jako, że w następnej części Ogniem i Mieczem będzie chciał. Po prostu miał tu wygolone boki i tu wszystko, a miał dużą grzywę, tu wszystko było tak zostawione, wąs i lekka tutaj brudka. Poszliśmy do tego premiera. No i jakby my byliśmy po tym naszym świętowaniu, prawda? I jakby nam po prostu z każdą kolejną godziną rosła świadomość z tego, jak Gregor wygląda. I tam najpierw było, że wręczał nam... Przepraszam, nie pamiętam, co nam wręczał. Na pewno nie te odznaczenia, raczej jakieś dyplomy. I każdy po kolei wychodził. I jest takie nagranie, to jak Gregor tam wychodzi po to, co otrzymywaliśmy. I tam z tyłu jestem ja, Damian Schulz, Olek Śliwka, Konar. Jesteśmy u tego premiera i wiemy, jak należy się zachować, ale tam wszyscy prawie na ziemi leżeli ze śmiechu, bo pan premier spojrzał na niego i tak, no było coś nie tego. Najlepsza fryzura w jego życiu, sądzisz? Boże, to była najlepsza fryzura w reprezentacji Polski ever. To jeszcze pytanie od Dominika Depowskiego z Ślepska Suwałki. W 15 roku na Mistrzostwach Świata U21 w Meksyku właśnie, tam cię zabrakło na tej imprezie, a reprezentacja wróciła bez medalu. To jest tak, że z tobą byliby w stanie coś takiego zdobyć? Bylibyśmy mocniejsi, bo ja byłem wtedy już po 2 sezonach w Plus Lidze i myślę, że byłbym w stanie tej drużynie pomóc, ale pojechałem na Puchar Świata 2015, gdzie wszedłem może na 3 piłki, ale w sumie chyba dobrze było, że pojechałem na ten Puchar Świata, bo było to ekstra doświadczenie. I ja pamiętam, tam chłopaki wcale tak źle nie grali. Oni w grupie przegrali z Argentyną i Rosją, które potem zdobyły złoty i srebrny medal, a my zajęliśmy 9. miejsce, więc tak się złożyło, choć to był najgorszy wynik tego rocznika we wszystkich młodzieżowych. Ale ja nigdy nie stanowiłem o sile drużyn w młodzieżowych reprezentacjach. Nigdy. Nigdy nawet nie byłem szóstkowym zawodnikiem, więc może wtedy bym pomógł i by pierwszy raz dostał taką szansę. I odpowiadając na twoje pytanie, tak, ze mną byśmy osiągnęli lepszy wynik. To był program Volley Break. Gościem był Artur Szalpuk. Tak. Wielkie dzięki. Dzięki bardzo i zachęcam do subskrybowania kanału, jeżeli wam się podobało. Są super goście, prowadzący trochę gorsi.